wspieram pana premiera Mateusza Morawieckiego. Uważam, że był świetnym premierem, także cieszę się, że mogę tu być i go, wspierać go w tym momencie trudnym. To jest straszne, że po prostu takiego uczciwego człowieka, który tyle zrobił dla Polski, Polska się rozwinęła za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, że jest w tej chwili ciągany po sądach. Dlaczego dziś pani przyszła przed prokuratorem? Jak można było nie przyjść? Przecież Mateusz Morawiecki to jest niesamowity człowiek. Dziś prawdopodobnie premier usłyszy zarzuty. Czy uważa pani, że te zarzuty powinien usłyszeć? Ależ skąd, proszę pani? No przecież tu mówił wszystko. No tak było, jak mówił. Pan Morawiecki był i jest najlepszym premierem i bronimy. I bronimy i będziemy bronić długo, dopóki możemy. Przykro, że mamy tyle lat, bo gdybyśmy byli młodsi, to byśmy mieli więcej siły. Cześć, witam Was moi drodzy. Powiem Wam, że się zastanawiałem, o czym dzisiaj mówić, czy o Morawieckim, czy o tym pomarańczowym idiocie, ale jego zostawię na później, bo jak wiecie, bardziej interesuje mnie polityka nasza, krajowa. Chociaż też rykoszetem dostajemy teraz z Ameryki od pomarańczowego idioty, ale o tym po niedzieli. Dzisiaj o Morawieckim. Morawiecki, który lansuje się ostatnio na, nie wiem, żołnierza wyklętego, męczennika, wojownika o wolność. No, pozostawiam tutaj kropeczki, niech każdy sobie wpisze to, co pasuje. Jak wiecie, Morawiecki jest z pierwszymi zarzutami. W kolejce jest RARS, pandemia, szpitale tymczasowe, respiratory, kasa z fundacji KGHM-u na kampanię wyborczą, no i wiele innych. Nie wiem też, czy słyszeliście, jak Morawiecki w swoim czasie groził, bo chyba tego to trzeba nazwać groźbą. Groził, że jeśli ten pisowski kandydat na prezydenta, Alfons Nawrocki, który spadł chyba już na 3. pozycję, nie wygra wyborów, to jak to Morawiecki określił, wniesiemy go na rękach do Pałacu Prezydenckiego. I to tak dobitnie pokazuje, co z człowieka robi widmo od siatki. A prawda, moi drodzy, jest taka, że jeśli przez 8 lat umyślnie z takich najniższych pobudek dla własnych korzyści uczestniczy się w demolowaniu państwa, niszczenia ludzi, nie powinno się krzyczeć teraz, że rozliczenia tych wszystkich złodziejstw, afer to jest zemsta, bo to jest elementarna odpowiedzialność za to, co między innymi Morawiecki zrobił. To jest przestroga, by nikt inny nigdy nie poszedł właśnie jego czy innych pisowców śladem. Ale dzisiaj skupię się na tych jego pierwszych oskarżeniach, czyli organizowaniu tych wyborów kopertowych. I tutaj chyba wszyscy doskonale pamiętamy, jak ten drań Morawiecki zamiast ogłosić stan wyjątkowy, mówił, że wirus jest w odwrocie, idźcie na wybory. Kłamstwem, niekompetencją, złodziejstwem wymordowali prawie 80 000 Polaków, nie licząc zwykłych chorych, których zostawili tak naprawdę bez pomocy. Umarło przez nich jedno tak naprawdę duże miasto. Tysiące Polaków straciło najbliższych, a ci dranie z tego się śmieli i robili na ludzkiej tragedii po prostu kasę dla siebie. I tutaj dane są po prostu, można powiedzieć, bezduszne. Gorzej było tylko w Bułgarii, jeśli chodzi o Europę. Byliśmy drudzy w Europie pod względem umieralności, bodajże w pierwszej 10 na świecie. Ale dla nich liczyła się tylko władza i kasa oczywiście. Tak jak wspomniałem, po wyjściu z prokuratury Morawiecki odegrał rolę żołnierza wyklętego, oczywiście przed budynkiem prokuratury.
takie wielkie, historyczne widowisko ciemiężonego Zbawiciela narodu. Palce ułożone w znak wiktorii w jego wykonaniu można jednak interpretować tylko tak naprawdę w jeden sposób. Nie chcę przekląć, to powiem, kij wam w dupę jeszcze wrócimy. Po prostu wyrachowany, obrzydliwy typ. Dzisiaj jestem ścigany za wolę organizacji wyborów prezydenckich. Artykuł 128 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na Radę Ministrów obowiązek realizacji wyborów prezydenckich w terminie nie wcześniejszym niż 100 dni przed zakończeniem kadencji prezydenta i nie późniejszym niż 75 dni przed zakończeniem kadencji prezydenta. A więc realizacja wyborów prezydenckich była moim obowiązkiem, była naszym obowiązkiem i gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, czy zlecać prace przygotowawcze do realizacji, do przeprowadzenia wyborów, umożliwiające przeprowadzenie wyborów, to bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął. Powiem wam szczerze, że nie bardzo wiem, za co posłowie PiS i ta grupa emerytów skandowali Morawieckiemu pod prokuraturą dziękujemy. Może za te przewalone 88 milionów złotych, przecież dla nich publiczne pieniądze to jak taki łup do rozkradania. No zresztą jak wiecie, te pieniądze im się po prostu należały. Pewnie wielu też już zapomniało, że kiedy COVID zbierał śmiertelne żniwo, Polacy umierali tak naprawdę często w samotności, a ich bliscy nie mogli się nawet z nimi pożegnać. Pinokio i ta cała pisowska wierchuszka napychali sobie kieszenie kasą, no i oczywiście swoich kumpli. Teraz pisowcy krzyczą, że Pinokio jest prześladowany, bo zna się na ekonomii. To jak się zna tak na ekonomii, to może niech zacznie najpierw od policzenia przez ich nieudolność tych wszystkich nadmiarowych zgonów Polaków. I tutaj Pinokio też, no i pisowcy mają wytrącony taki główny argument ze swojej dłoni, ręki albo ze swoich zakłamanych mord. Bo Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne byłego szefa rządu, czyli Morawieckiego i Poczty Polskiej, a to oznacza, iż wyrok uznający, iż decyzja byłego premiera, czyli Mateusza Morawieckiego w sprawie przygotowania wyborów kopertowych, korespondencyjnych rażąco narusza prawo. I wyrok jest ten już prawomocny, od tego już nie ma odwołania. I powiem wam, że jak pomyślę, że ten sukinsyn, który odwołał pandemię na potrzeby wyborów, dzisiaj mówi o strasznym czasie, w którym jego rząd doprowadził do 200 000 ponad nadmiarowych zgonów. I przepraszam, ale przeklnę, bo inaczej tego określić nie mogę, jak tylko słowami wypierdalaj Morawiecki, hipokryto pierdolony. Przepraszam, z góry przepraszam za mój język. Jak ktoś będzie kiedyś opisywał tę całą sytuację, to nie będzie mógł wyjść ze zdumienia, ponieważ zarzut dotyczy tego, że chciałem, aby wybory prezydenckie się odbyły, pani redaktor, szanowni państwo. Czymże innym są wybory, jak nie sercem i sednem demokracji. Przecież nie ma demokracji bez wyborów. Czyli oni chcieliby, żebym nie przeprowadzał tych wyborów, żebym był dyktatorem, żeby wybory się nie odbyły. To przecież jest absurd jakiś. Wszystko, co w oparciu o podstawę prawną i ustawę covidową z marca i oczywiście najważniejszą
ustawę, czyli konstytucję, która mówi o tym w artykule 128, że wybory mają się odbyć nie wcześniej niż 100 dni przed upływem kadencji prezydenta i nie później niż 75 dni, więc były wąskie widełki, w których te wybory powinny się były wtedy odbyć. I to był mój obowiązek. Wykonywałem postanowienie marszałek Sejmu, postanowienia konstytucji. Gdybym jeszcze raz miał zrobić to, pani redaktor, szanowni państwo, zrobiłbym dokładnie to samo, bo demokracja jest naprawdę jedną z najwyższych wartości, jaka mną kieruje. Moi drodzy, tak jak wam wspomniałem, Mateusz Morawiecki do swoich emerytów i oczywiście pisowców, których Kaczyński tam wysłał do wsparcia, przemówił, wygłosił płomienne przemówienie. Powiedział między innymi: nie będą nam różni tuskowcy i bodnarowcy pluć w twarz. Będziemy zawsze walczyć o prawdę, będziemy walczyć o zwycięstwo. Czytaj o kasę, którą kradliśmy przez 8 lat, ale to jest taka moja wstawka. O to, żebyśmy to my ponownie mogli kierować rządem RP, czytaj, ponownie bez umiaru doić skarb państwa. I ten dzień nowego werdyktu demokracji, werdyktu historii nadejdzie. Jako premier rządu RP nie bałem się podejmować trudnych decyzji, na przykład rozpędzić inflację, ale parę dni czy parę tygodni przed inflacją obligacje założyć, tak żeby zarobić sobie 3 miliony na tym, że inflacja drenowała ludziom kieszenie. No to była jego trudna decyzja. No ale dalej pozwólcie, że przytoczę tutaj naszego Mateusza. Ale potrzebnych i odpowiedzialnych decyzji też nie bał się podejmować. Obowiązkiem władz jest dbać o porządek i sprawne funkcjonowanie państwa. To też czyniłem razem z całym rządem Prawo i Sprawiedliwości w dobie kryzysu, jaki nadszedł wraz z pandemią COVID. No pamiętamy wszystko, putinflacja i tak dalej. Jak zachowała się wtedy opozycja, która mieniła się wówczas opozycją demokratyczną, tak naprawdę realizowała swoje ciasne, partyjne interesy. No kurczę mać, że tak powiem. Oni na ludzkiej tragedii robili szemrane interesy. Ja już mówiłem, instruktor narciarstwa, maseczki, agregaty, jakieś tymczasowe szpitale. Powstało mnóstwo jakichś nowych spółeczek. Wszyscy tam zarabiali, nawet jakiś konkurs był. Koleś przed samym konkursem, na 2 dni przed konkursem założył firmę i wygrał konkurs rządowy. Ale pamiętajcie, tamta opozycja, czyli koalicja, robiła swoje ciasne partyjne interesy. Oczywiście nie PiS. No w to tylko może właśnie uwierzyć ten ciasny umysł pisowca. Jak ciągnął te swoje płomienne przemówienie dalej, Morawiecki powiedział: 10 dni przed ogłoszeniem naszego zamiaru o realizacji wyborów w trybie korespondencyjnym opozycja głosowała za realizacją wyborów w trybie korespondencyjnym dla około 11-12 milionów ludzi. Dziś jestem ścigany za wolę organizacji wyborów prezydenckich. Już pominę fakt, że to Kaczyński kolanem chciał wcisnąć Dudę, że w ogóle wielki jeden przekręt był na tych wyborach, ale to już jest inna historia. W niezwykle trudnych warunkach pandemii starałem się wypełnić obowiązek wobec Polski. Patrząc na działania obecnego rządu, ze smutkiem stwierdzam, że to idea obca niektórym. Gdybym miał ponownie podjąć decyzję odnośnie przygotowania wyborów w tamtych czasie, zrobiłbym dokładnie to samo. To był mój obowiązek. Gdy cały świat zamarł z powodu pandemii,
działaniem dla Polski. To czynię po dzień dzisiejszy. Niczego bym nie zmienił. Ten miecz, którym siecze nasz kraj dzisiaj, rządząca koalicja, on również skruszeje. Niech żyje Polska. Powiem wam, im więcej pisowcy mówią o patriotyzmie, o walce, o Polsce, tym bardziej trzeba uważać na własne kieszenie. Dobra, to proszę wstać. Proszę zostać. Przepraszam, proszę. Panie, my walczymy o Polskę. Moi drodzy, a ja bym tu proponował taką małą korektę, bo oczywiście murem za Morawieckim pisowcy krzyczą i tak dalej. Moja korekta to może Morawiecki za mur, ale więzienny. Ten były, pożal się Boże, premier dostał zarzuty za zmarnowanie 70 milionów złotych na tak zwane wybory kopertowe bez żadnej podstawy prawnej. Są w tej sprawie już prawomocne wyroki sądów i nie ma wątpliwości. To początek problemów tego notorycznego kłamcy, szefa największego gangu urzędującego w historii Polski, grabiącego państwo. Wierzę, że obok niego na ławie oskarżonych wkrótce usiądzie cały szef agencji RARS, dla którego stołek był okazją do przekrętów na setki milionów złotych. Czy też przyjaciel Morawieckiego, wiceminister zdrowia Cieszyński, odpowiedzialny za przekręt na respiratorach. No i wielu innych. O samym Morawieckim można by dużo, ale Mateusz na zorganizowanej konferencji przed prokuratorem poszedł, można powiedzieć, w zaskakującą stronę. I tutaj, powiem tak, pochylmy się jeszcze raz, bo to jest okoliczność, w związku z którą został wezwany do prokuratury. Jeśli chodzi o te pochylanie się, to Morawiecki też się pochylił. Jak stwierdził, pochylmy się ze smutkiem i kondolencjami, wspominając wszystkich tych, którzy wówczas odeszli. Polskę ominął ten terror triażu, horror selekcji, te masowe groby we Francji, masowe groby w Hiszpanii i grzebanie masowo zmarłych we Włoszech, bo władze lokalne nie nadążyły z chowaniem umarłych. Tak mówił Mateusz. Polska nie była przygotowana na COVID. Na co Polska była tak naprawdę przygotowana pod rządami PiS? Chyba na nic. I dane statystyczne pokazują, że nasz Mateusz znów kłamie. Zresztą, kiedy on mówi prawdę, on mówi prawdę, jak się pomyli. Ale tak jak powiedziałem, Mateusz i tutaj bezczelnie i ordynarnie po prostu kłamał, śmiejąc się w twarz rodzinom tych, którzy być może, gdyby nie rząd tych kretynów, mogliby nadal żyć. Tak, ludzie wszędzie umierali, zwłaszcza ludzie starsi. Są miasta, stąd, masa zgonów w Hiszpanii czy we Włoszech, ale wśród krajów OECD Polska zajęła smutne drugie miejsce pod względem liczby nadmiernych zgonów w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców. Na świecie wyprzedzał nas jedynie Meksyk, w Europie Bułgaria.
I tutaj według danych średnia liczba nadmiarowych zgonów dla państwa OECD wyniosła 1499 na milion mieszkańców. W Polsce było to 3633, niemal 2,5 raza więcej. Ale ten sukinsyn się teraz chce pochylać i składać kondolencje, że oni działali, że dzięki nim Polska była bezpieczna. Jeszcze raz przypomnę słowa: wirus jest w odwrocie, nie ma czego się bać, można iść na wybory. Tylko po to, by wcisnąć Dudusia na stanowisko. Rok 2020 względem zgonów w Polsce był, tak się wtedy wydawało, najczarniejszym od końca II wojny światowej. Zmarło 477 335 osób, o prawie 68 000 więcej niż w poprzednim roku. Liczba zgonów w 2020 roku przekroczyła o ponad 100 000 średnią wartość ostatnich 50 lat. 477 000 do 364 000, natomiast współczynnik zgonów na 100 000 ludności osiągnął najwyższą wartość od 1951 roku. I to są dane GUS. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok 2021 był jeszcze bardziej tragiczny. Pamiętacie, jak Morawiecki nawoływał, że nie trzeba się bać tego wirusa. Ludzie mieli iść głosować, bo taka była wola PiS i samego nadprezesa Kaczyńskiego. Jak wynika z danych GUS, w roku 2021 zmarło ponad 506 000, w analogicznym okresie 2020 zmarło 438 000 osób. Ten facet powinien dostać wieloletnie ciężkie więzienie za narażanie obywateli na śmierć. Niestety w polskim porządku prawnym nie ma takiej konstrukcji. No ale pierdel jest i się należy Morawieckiemu jak psu Buda. Panie premierze, ta nadmiarowa śmiertelność, no niech pan zobaczy. Niech pan zobaczy. Tutaj mamy w przeliczeniu na 1 000 000 mieszkańców, dlatego te liczby wydają się niższe. Fatalnie to w Polsce wygląda i chciałem zapytać, no wprost, dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Patrzyłem ostatnio, nie widziałem tych wykresów tutaj, które mi pan pokazuje. Patrzyłem ostatnio na zgony covidowe w relacji do chyba 100 000 mieszkańców i tutaj Polska jest mniej więcej gdzieś w środku tabeli, którą mi pokazano. Tego, co pan tutaj teraz pokazuje, nie widziałem. Różne natomiast tabelki widziałem jakieś 2-3 lata temu dotyczące tak zwanych nadmiarowych zgonów. Można patrzeć na to z różnych punktów widzenia. Ja patrzę na to tak. Był wielki, gigantyczny problem po stronie COVID-u, służby zdrowia i był wielki problem po stronie gospodarczej. Nagle wyschła płynność, wyschła podaż, popyt zmalał o 50%, powiedzmy, prawda? I ruszyliśmy z wielkimi programami gospodarczymi i ruszyliśmy z tymi dodatkami covidowymi, o których pan powiedział w kontekście służby zdrowia, po to, żeby służba zdrowia poradziła sobie jakoś z tym lepiej. Pamiętam też przypadki szpitali, które należały których właścicielem, czy organem prowadzącym, tak należy powiedzieć, byli nasi przeciwnicy polityczni, które w niewłaściwy sposób, tyle mogę powiedzieć tutaj, zachowywały się w odniesieniu do przyjmowania różnych chorych, prawda? I to mój komentarz do tego, co pan pokazuje. Wydaje mi się, że dosyć mało wyczerpujące, bo wie pan, liczby są dosyć brutalne, bo są dane o 200 000 nadmiarowych zgonów. To są szokujące dane. I to jest naturalne pytanie. Każdy zgon, ten nadmiarowy i ten covidowy jest tragiczny. Każdy zgon jest dramatem. Każdy zgon jest tragiczny. Ja mogę tylko powiedzieć, że nad każdym
należy wylewać łzy i trzeba się martwić o to. Ja widziałem różne statystyki, nie też aż takie, jakie którą Pan teraz pokazuje, ale w wielu sytuacjach rzeczywiście można było na pewno zadziałać lepiej, to prawda. Summa summarum Morawiecki usłyszał zarzuty prokuratorskie w związku z wyborami kopertowymi. Na pytanie dziennikarki, czy zastosuje się do obowiązującego prawa, czy stawi się w sądzie, Morawiecki w takim aroganckim, pisowskim tonie odpowiedział, że jest wyższe prawo, prawo boskie. Morawiecki musi odpowiedzieć karnie za bezprawne rozporządzenie w sprawie wyborów korespondencyjnych, zmarnowanie na ten cel ponad 70 milionów złotych oraz stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia wielu Polaków, które miały pracować przy wyborach w warunkach pandemii. Tutaj Tusk powiedział, że każdy polityk, który złamie prawo, musi odpowiadać za swój czyn. Jak powiedział Tusk, ja byłem szefem Rady Europejskiej, kiedy dostałem wezwanie do prokuratury, czy przed komisję śledczą, nie było żadnych sztuczek, przyjeżdżałem i stawiałem się i faktycznie tak było. A co do boskiego prawa? Boskie prawo to sprawa drugorzędna. Najpierw zderzy się z prawem ziemskim i mam nadzieję, że będzie bolało, a wystarczało po prostu nie kraść i nie myśleć tylko o własnej dupie. Dobra, teraz tak trochę dla rozluźnienia, bo się poważnie zrobiło, ale temat też jakby nie patrzeć poważny. No ale moi drodzy, tak analizując to wszystko, kiedyś Piłsudski, dzisiaj Morawiecki. Tak, wiem, przeholowałem porównywać Piłsudskiego z Morawieckim, ale jak mnie posłuchacie dalej, to przekonacie się, że to ma sens. Piłsudski miał kasztankę, Morawiecki ma Twittera, Facebooka, no i garstkę emerytów, która stoi za nim murem. Piłsudski walczył z Caratem, ten walczy z Bodnarem i z Tuskiem. Historia lubi się powtarzać, choć czasami w wersji takiej, no można by rzec, kabaretowej. I tak oto były premier, były bankier, a obecnie pełnoetatowy patriota na uchodźstwie politycznym, no uchodźstwie oczywiście póki co we własnym kraju, wznosi takie gniewne okrzyki do narodu. No i bidulka, krzywdzą go, ścigają, opluwają, a on przecież chciał tylko dobrze. Chciał, żeby Polska rosła w siłę, a wybory odbywały się nawet wtedy, gdy cały świat zastygł w pandemicznym suporze. No niestety naród polski, szczególnie ten lewacki, jest niewdzięczny, nie doceniał troski naszego Mateusza, nie doceniał tego heroizmu naszego Mateuszka, który jednym podpisem był w stanie wydać miliardy, miliony na wybory, które się nie odbyły. Przecież to nie jest jakieś marnotrawstwo, to wizjonerstwo. Wszyscy myślą, że organizował wybory, a on organizował coś więcej. Pamięć o sobie na kartach historii. Moi drodzy, dzisiaj Morawiecki patrzy z bólem na tą naszą Polskę. Co oni zrobili z tym krajem? Gdzie te billboardy z jego twarzą? Gdzie ta duma? Gdzie radosne tłumy wdzięcznych Polaków rzucających mu kwiaty pod nogi? Zamiast tego komisje, prokuratorzy, Bodnar, Tusk w natarciu. Ale pamiętajcie, nasz Mateusz się nie podda. Nie po to polski ten prawdziwy patriota, katolik, rzuca w siebie milionami złotych, żeby teraz chować się w cieniu. No,
Pamiętajcie, on jeszcze wróci, jeszcze nadejdzie ten dzień, gdy naród zrozumie swój błąd i znowu powierzy mu stery rządu. A miecz sprawiedliwości, który dzisiaj dosięga bohaterów, jutro odwróci się przeciwko prześladowcom, bo Polska nie zginie, póki my żyjemy. A my żyjemy na razie póki co z pensji poselskiej, ale to kwestia czasu. Niech żyje Polska, niech żyją wybory, nawet te, które się nie odbyły. No musicie przyznać, że chyba mogę zostać propagandzistą PiS. Jeżeli chodzi o wyroki sądu, to w tej sprawie jest taki wyrok, o którym mówi pani redaktor, ale są też inne wyroki. Przykład jaki jest taki, który by uniewinniał premiera Morawieckiego w tej sprawie? Było postępowanie przed sądem, w którym premier Morawiecki został uznany za niewinnego. Jakie to było? No, w tym momencie nie jestem Też właśnie i dlatego przygotowany do tego. mam podejrzenie, że nie wiem, czy było na pewno. Złapała mnie pani redaktor na korytarzu, ale Przeszukam, ja z uprzejmości oczywiście nie odmawiam. Więc pamiętalibyśmy dokładnie, kiedy był taki wyrok i jakiego... Nie, myślę, że nie, że państwo to byście nie pamiętali raczej. Nie, państwo to byście nie pamiętali. Tego jestem pewien. Moi drodzy, pamiętacie Kargula i Pawlaka. Pewnie pamiętacie też Leonię Pawlakową. Taka prosta kobiecina zabitej deskami wioski gdzieś na Kresach. No i tutaj mamy współczesnego pana Mateusza. Zdawałoby się, światły absolwent wielu, w tym także oczywiście niemieckich uczelni. W dodatku były premier RP, ale powiem wam, że ten sam poziom myślenia i mentalność co bohaterka tej kultowej komedii. Sądy nic nie warte, jeśli nie są nasze, pisowskie. Ważne jest, żeby nasze było na wierzchu. Jeżeli sąd nie jest nasz, to wyrok nie ma wartości. No i z nim się oczywiście nie zgadzają. Przecież jak powiedział Morawiecki, sędzia to nie święty, a jego wyrok w imieniu Rzeczypospolitej można spokojnie uznać za nic nie warty. Morawiecki po usłyszeniu zarzutów, no i tutaj rodzina Pawlaków przed wyjazdem na rozprawę, niby różnica epok z pozoru wiedzy oraz świadomości, ale mentalność po prostu identyczna. Nasze musi być na wierzchu. Jeśli nawet wbrew faktom, to tym gorzej oczywiście dla faktów. Film Sami Swoi był prześmiewczą komedią i z postaciami fikcyjnymi, ale tutaj mamy byłego premiera, który wystąpił w realu. Były premier usłyszał zarzuty w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Zarzut ten dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków urzędniczych. Bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął. Morawiecki odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. Trzeba było podejmować odważne decyzje. I nie bałem się podejmować takich decyzji, które wypełniały konstytucję. Ówczesna opozycja uważa jednak inaczej. Nie było podstawy prawnej do organizacji wyborów w tym trybie. Jeden wielki chaos i skok na demokrację i próba takiego ewidentnego, brutalnego złodziejstwa wyborów. Według prokuratury wydano co najmniej 56 milionów złotych polskich podatników, a straty Poczty Polskiej sięgnęły 53 milionów złotych. Mateuszowi Morawieckiemu grozi do 3 lat więzienia. Okej, moi drodzy, zbliżam się powoli do końca, bo chyba już dużo powiedziałem, ale trochę takiej gorzkiej prawdy o Morawieckim. Można powiedzieć takie podsumowanie. Morawiecki po wizycie w prokuraturze, gdzie nie odpowiedział na kompletnie żadne pytanie, wrzeszczał: zwyciężymy oraz że ja stanę przed Trybunałem Historii, to jest polityczna zemsta Tuska. Jakżeby inaczej.
Jeden z największych pisowskich złodziei i oszustów, bezczelny, sądownie certyfikowany kłamca, był współpracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, Stasi, biorący udział w finansowanych przez Kreml demonstracjach przeciwko prezydentowi Lechowi Wałęsie. Razem z tatusiem rusofilem palili kukłę Wałęsy. Ten fantasta, mitoman oraz uległe pomiotło w rękach nowogrodzkiego, zapyziałego satrapy. Powiem tak, Morawiecki, zwyciężyć to my zwyciężyliśmy, czego najlepszym dowodem jest i będzie rozliczenie i wsadzenie za kraty takich łajdaków, między innymi jak ty, złodziei, zdrajców oraz tobie podobnych politycznych, moralnych i etycznych degeneratów i szumowin. I tutaj krzyczeć to sobie możecie, do woli, ale zdecydowana większość Polaków na te wasze marne hasełka po prostu się nie nabierze. No to zostań do końca i posłuchaj, dlaczego po raz pierwszy w historii były premier i obecny poseł dostanie zarzut. A jestem Mateusz Morawiecki. Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do 2020 roku, a dokładnie do kwietnia. Dobrze ten czas wszyscy pamiętamy, bo to był szczyt pandemii. To wtedy rząd PiS-u podjął decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli, a nawet parków i lasów. Ale z drugiej strony podjęli decyzję o tym, aby przeprowadzić wybory prezydenckie, tak żeby ich kandydat wygrał w pierwszej turze, bo druga była nieplanowana. 16 kwietnia 2020 roku Mateusz Morawiecki podpisuje decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów przez Pocztę Polską. Nie miał do tego prawa, złamał prawo. Od przeprowadzania wyborów w Polsce jest Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Mówiąc wprost, po prostu chcieli nam ukraść wybory. Inni kandydaci nie mogli prowadzić kampanii, a Andrzej Duda mógł. Wybory się nie odbyły, bo Poczta Polska nie była w stanie tego zorganizować. 70 milionów poszło w błąd. Przez pół roku na tej sali przesłuchiwaliśmy jako Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych wielu polityków. Jarosław Kaczyński powiedział, że to on podjął wewnętrzną decyzję, żeby te wybory przeprowadzić. Pan Sasin, Kamiński bali się cokolwiek podpisywać. Ale pan Morawiecki podpisał i złamał prawo. I dlatego też musi za to odpowiedzieć, aby już nigdy żaden więcej polityk nie próbował organizować wyborów przez kolegę, przez jedną czy drugą firmę. Od organizacji równych, wolnych, demokratycznych wyborów jest Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Dlatego Mateusz Morawiecki dzisiaj usłyszy zarzut. Grozi mu kara więzienia, bądź też wykluczenie z życia politycznego, zakaz pełnienia funkcji politycznej, a to jest bardzo wysoce prawdopodobne. W moim przekonaniu to jest koniec polityczny Mateusza Morawieckiego. Nie ma zgody, żeby politycy nam próbowali ukraść nasze święto demokracji. Wybory, wolne wybory. Oczywiście pisowcy dostali wścieku macicy. Jak widzicie, ten znowu się zrobił czerwony jak burak. Za każdym razem, gdy dostają, że tak powiem, od rządu Tuska plaskacza w ich złodziejskie pyski, ten tutaj osobnik robi się czerwony jak burak, żeby nie powiedzieć jak prosiak. Powiem wam szczerze, że co do Morawieckiego, to nie wiem, czy akurat za to zostanie skazany. Może to być jego gwóźdź do trumny politycznej, ale za to raczej skazany nie będzie za te wybory kopertowe, ale ma na sumieniu o wiele więcej i dużo jeszcze przed nim. Podejrzewam, że obok Mateckiego będzie spał w nogach u Romanowskiego na Węgrzech, ewentualnie na Białorusi ze swoim kolegą szpiegiem, Szmytem. Zobaczymy, jak to będzie. Ja dzisiaj kończę na temat Morawieckiego, bo chyba, wydaje mi się, powiedziałem wystarczająco. O tym pomarańczowym bufonie, Trumpie zrobię materiał po niedzieli, bo pewnie słyszeliście, jaką szopę odwalił. Bezczelny typ.
Ale tutaj nie będę mówił. Zresztą jeszcze mam jeden temat też, gdzie kolejna wyszła afera, gdzie rozkradli, ale to już jak na pisowców drobne pieniądze, bo 30 milionów. No ale tutaj nasz Wateusz też jest umoczony, ale o tym też w następnym, w którymś tutaj poniedzieli materiale. Dzisiaj ja już Wam bardzo, moi drodzy, dziękuję. Powiem Wam tak, no, w tym tygodniu to ostatni filmik. Mam nadzieję, widzimy się w niedzielę o 18:00 na live'ie, jak zawsze, na którego Was serdecznie zapraszam. Wszystkim oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za komentarze, za suby, za to, że po prostu jesteście. Także co? Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w niedzielę o 18:00 na live. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ten, który pluje, to pracownik prawicowej telewizji w Polsce 24. Opluty to członek sztabu Rafała Trzaskowskiego. To nie są media, to są ludzie, którzy realizują zadania propagandowe PiS-u. To jest jakiś taki ruski model prowadzenia polityki w Polsce. Tego rodzaju zachowania nie akceptuję tego rodzaju zachowań. Do tego incydentu doszło w Ulchówku, gdzie przebywał Rafał Trzaskowski. To teraz całe nagranie udostępnione przez sztab. Ale pan niech mnie nie popycha, drogi panie. Sam się pan popycha. Takich trudnych zadań, żeby nie wpuszczać. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przeciwdziałają się. Pan właśnie splunął na mnie i na telefon. A teraz To jest ta kultura. Nawet tak oczywista i jednoznaczna sytuacja została w tej telewizji przedstawiona jako, uwaga, atak na operatora. Ten prowokator, który niby został opluty, on został opluty przez tego swojego kolegę, a później powiedział, że został opluty przez operatora waszej telewizji. I teraz ten, który nie sprostował oczywistego kłamstwa, mówi o standardach dziennikarskich. Nie zgadzamy się również na tłamszenie wolności słowa. To teraz kolejne kłamstwo. Rafał Trzaskowski bardzo często zasłania się tym i mówi, że pytania owszem można zadawać, ale na konferencjach prasowych, ale tych konferencji prasowych nie ma, a jak są, to również są za zamkniętymi drzwiami. Dzień dobry, Szymon Szereda, Telewizja w Polsce 24. Panie prezydencie, chciałbym zapytać, Szymon Szereda w Polsce 24. Ja bym chciał zapytać... Maciej Zemła, Telewizja w Polsce 24. Panie prezydencie, mam pytanie. Długo byliśmy cierpliwi, ale są granice, napisała w internecie szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego. Plucie na kogokolwiek jest po prostu poniżej wszelkiej krytyki. Pracownicy w Polsce 24 nie będą wpuszczani na jakiekolwiek wydarzenia z udziałem Rafała Trzaskowskiego. Oprócz tych są jeszcze ci, którzy ostatnio zasłynęli tym. Ciśnienie warto zmierzyć. I choć na co dzień ze sobą konkurują, w terenie łączą siły. W atakowaniu służb. Dlaczego blokujecie dostęp na osiedle? I dziennikarze. Ale zaburzasz naszą pracę. Mogę cię prosić, żebyś odszedł stąd? Kultury trochę blondyna powiedział. Ja dla bezpieczeństwa nagrywam, bo się ciebie boję. Boisz się mnie? Dobrze, bój się, bój. Reporterka próbowała zadać pytanie, niestety pracownik Republiki przeszkadzał jej w tle. Starałem się zwrócić mu uwagę. No to zacznij się zachowywać normalnie jak człowiek, a nie. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Ile TVN wziął od komunistycznych władz? To się dzieje w terenie, a to na antenie. W mediach publicznych nie będziemy powielali dezinformacji. Zdecydowaliśmy się wyłącznie na pokazanie wybranych pasków z ostatnich dni. To jest przekaz o określonym kierunku politycznym i w oczywisty sposób ten przekaz mi odpowiada. Są to telewizje partyjne, które realizują ten element jakiejś propagandy, jakiś element tożsamościowy ważny dla tej partii. Więc tutaj trudno mówić, czy to są telewizje uniwersalne, czy telewizje informacyjne, bo to są często telewizje dezinformacyjne. Z całą pewnością jest to obraz jednostronny i zafałszowany. Ja zawsze zalecam, bo ja oglądam tę telewizję, także z zawodowego obowiązku, ale ja zalecam, żeby konfrontować, porównywać różne przekazy. By nie ulegać dezinformacji i manipulacji,